Witajcie w kolejnym odcinku SmartMe. Dziś będzie o kamerze. Oczywiście mam świadomość, że nie ta kamera mnie nagrywa, ale o tej kamerze będzie dzisiejszy odcinek. Jest to kamera ESVIS C3N. Czy jest fajna? O tym dowiecie się za chwilę. Zacznijmy od wyglądu. Mała, zgrabna, kompaktowa kamera. Korpus w większości z jakiegoś stopu, pewnie magnezowego. Jedynie stopka, antenki i przednia część jest plastikowa. Mimo wszystko kamera waży dosyć dużo, ale to pewnie z powodu tej magnezowej obudowy. Można do niej włożyć kartę SD. Jedyne, co mi się nie podoba, ale to mówię we wszystkich kamerach, to, że ma guzik reset w miarę na wierzchu, który jest widoczny, więc jeśli człowiek ma drabinę, jest w stanie tę kamerę zresetować. Kamera ESVIS proponuje nam obiektyw z rozdzielczością 2 megapikseli. Nie jest to na dzisiejsze czasy dużo, ponieważ mamy dostępne kamery z 4 megapikselowymi obiektywami, 8 czy nawet 16. Jednak do podstawowej ochrony i podstawowej obserwacji terenu, jeśli dobrze umieścimy kamerę, w zupełności wystarczy. Z fajnych rzeczy, które ma, to oprócz diod i R, które działają w nocy i podświetlają teren, ma jeszcze tradycyjne diody LED, dzięki czemu możemy obserwować teren w kolorze. Jak na budżetowy produkt, bardzo mało kamer taką funkcję posiada. Zazwyczaj jest dostępna w droższych kamerach, tutaj jednak ESVIS zdecydowało się na takie rozwiązanie. Kamera może komunikować się za pomocą wbudowanego Wi-Fi, może stworzyć własny hotspot, ale również możemy ją podłączyć za pomocą kabla RJ45 czy PoE. Mamy też wejście na osobny zasilacz. Co fajne, producent zasilacz, co jest w dzisiejszych czasach rzadkością, umieścił w zestawie, dzięki czemu jeśli nawet nie mamy pociągniętego kabla internetowego, możemy po prostu podłączyć zasilacz i na gotowo używać kamery. Zobaczmy, co oprócz wspomnianego już zasilacza daje nam producent. Wydaje mi się, że dosyć standardowo. Jest to uszczelnienie kabla, kołeczki, instrukcja i szablon, który bardzo ułatwia wszystkim monterom życie, gdyż można go nakleić i wiercić, nie martwiąc się o tym, że pobrudzimy kamerę czy coś uszkodzimy. Kamera, mimo bardzo małej rozdzielczości, ma naprawdę super algorytm wykrywania ludzi, dzięki czemu powiadomienia przychodzą bardzo precyzyjnie. Nawet żadna z droższych kamer, które miałem okazję testować, nie wykrywała tak precyzyjnie człowieka. Obojętnie, czy stoi przodem, tyłem, bokiem, zawsze jest w stanie go pokazać, znaleźć i zaznaczyć w ramce. Jest to naprawdę super rozwiązanie i jestem z niego mega zadowolony, mega zaskoczony i choćby z tego powodu mógłbym polecić tą kamerę. Przejdźmy do aplikacji. Na pierwszym ekranie widzimy urządzenia, które mamy aktualnie podłączone. Gdy wejdziemy w naszą kamerę, widzimy od razu podgląd na żywo. Możemy zrobić stop klatkę i zapisać ją na telefonie. Możemy nagrać film, który akurat widzi kamera też na telefonie. Możemy wyzwolić alarm w postaci migającego światła. Możemy zdefiniować, czy film ma być nagrywany jako Full HD, High Definition, czy jakość standard. To tyle z podstawowych ustawień, a jeśli wejdziemy głębiej, możemy wybierać, czy ma być też nagrywane audio, czy chcemy widzieć diodę statusu, czy kamera akurat pracuje, czy chcemy dostawać informacje o tym, że został wyzwolony alarm. Możemy wybrać, jak ma wyglądać tryb nocny, czyli czy ma być w kolorze, w czarno-bieli, czy ma być inteligentny, polegający na tym, że kamera automatycznie dostosuje włączanie diody LED lub diod podczerwonych, ustawianie czasu, zegara, czasu letniego, formatu daty, pokazuje naszą sieć Wi-Fi, czy chcemy przekazywać nasze dane do chmury, czy mamy wykupioną taką pamięć w chmurze, wersja oprogramowania, czy chcemy szyfrować obraz, dzięki czemu nawet jeśli ktoś dostanie się do naszej aplikacji, a nie zna hasła do kamery, nie będzie w stanie podejrzeć, co jest akurat nagrywane. Możemy oczywiście obrócić obraz, jeśli kamera jest zamontowana pod jakimś kątem, i powiadomienia w trybie offline, czyli jeśli kamera straci łączność, wyłączy się, dostaniemy powiadomienie na aplikację. Podsumujmy specyfikację. Rozmiary kamery
niecałe 8 na 8 cm, długość 15,5 cm, waga 422 gramy, rozdzielczość 2 megapikseli przy 30 klatkach na sekundę, nic więcej z niej nie wyciągniemy, łączność zarówno Wi-Fi, jak i kablowa, zasilanie 12V 1 A, możliwa praca na zewnątrz i wewnątrz dzięki uszczelnieniu IP67, widzenie w nocy do 30 metrów i działa naprawdę dobrze, nagrywanie dźwięku do 5 metrów, obsługa kart microSD do 256 GB. Kamera, podobnie jak droższe modele, ma możliwość wyzwolenia alarmu, czyli w momencie, gdy pojawi się człowiek w zasięgu wzroku kamery, wyzwala co prawda nie dźwięk, ale błyski światłem, dzięki czemu człowiek odruchowo spojrzy w obiektyw i mamy nagraną jego twarz. Największą, oczywiście moim zdaniem, zaletą jest algorytm wykrywania osób, który jest moim zdaniem naprawdę fenomenalny i należą się oklaski dla firmy Esvis za wymyślenie takiego algorytmu. Fajne jest też dosyć mocne oświetlenie terenu przed domem lub w miejscu, gdzie zainstalujemy kamerę przez te dwie niepozorne diody, ale świecą naprawdę mocno. Nagrywanie dźwięku jest na średnim poziomie, ale daje radę. Usłyszymy to, co mówią o nas ludzie, na przykład przed domem. Największą wadą tej kamery jest to, że jeśli chcemy mieć backup oprócz nagrywania na kartę pamięci, jedyna możliwość to jest wykupienie płatnej chmury od firmy Esvis. Oczywiście możemy to nagrywać w aplikacji w telefonie, ale musimy ją specjalnie załączać. Nie możemy przez to podłączyć kamery do Home Assistanta, do HomeKita czy do jakiegoś NAS-a. Musimy korzystać z płatnej chmury i za to wielki minus. Podsumowując, jak na kamerę za około 250 zł ma 2 megapiksele, to fakt, ale są to 2 megapiksele, które nagrywają dosyć ostry obraz i przede wszystkim kolorowy, nie dość, że w dzień, to i kolorowy w nocy. Jeśli dobrze zaplanujemy miejsce umieszczenia kamery i nie zależy nam na zoomie, te 2 megapiksele powinny nam w zupełności wystarczyć. Musimy pogodzić się z tym, że nie skorzystamy z dostępności NASA, jakiejś zewnętrznej chmury, nie nagramy tego również na Home Assistancie, nie skorzystamy z Google Drive, po prostu musimy używać płatnej chmury Esvisa. Nie są to jakieś duże koszty, ale musimy się z tym liczyć. Mocna, zwarta konstrukcja powinna starczyć na lata i być odporna na pseudo-wandali. Jeśli potrzebujemy ją do podstawowego monitoringu, za tą cenę myślę, że naprawdę warto. Jeśli uznaliście ten materiał za wartościowy, zapraszam Was do oglądania innych filmów, do zaglądania na portal SmartMe i do słuchania naszych podcastów. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.